Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na sierpień i sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją pod tytułem co przyjdzie ciekawego w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień i tak dalej z obu czytań. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Paź buław. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Co odchodzi do przeszłości, co się kończy, co może nie wyjść? Jakaś upartość w rodzinie, tak mi się wydaje, ale zaraz może to rozwinę, to znaczy na pewno. Jak Wy się przedstawiacie? Och, słuchajcie, wypadły mi karty, ale nie widziałem jakie, więc nie biorę. Karta Redwanu. No, przejmujecie kontrolę. I to może być... Wydaje mi się, że a propos relacji z kimś, kto jest autorytetem, na przykład u Was w rodzinie, albo jest uważany za autorytet, bądź uważa się, po prostu. Jaka będzie dla Was rada? Też słuchajcie, myślę, że jest to dobry czas, żeby rozpoczynać kurs taki przygotowawczy do zdania egzaminu na prawo jazdy. Wybaczcie. I czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać wywyższania się. Dziwna rzecz tutaj się stała. Może nawet nie wywyższania, ale spróbowania zrobić takiego, unikać tego, żeby zrobić komuś na złość. Po prostu. Takiej też nieszczerej gry, bym powiedział. Słuchajcie, wydaje mi się, że to czytanie jest przede wszystkim a propos Was i Waszej rodziny, Waszych bliskich. Dlatego, że tutaj pojawił się i Król Monet, i Paź Buław, i obie te karty pokazują jakichś człowieków, jakichś ludzi. I teraz tak, słuchajcie, z przełożenia jest dla Was 9 buław, a jest to karta, która sugeruje takie odgradzanie się rzeczywiście i stawianie przed sobą muru, być może takiego graniczącego, gdzieś Was i Waszych bliskich. To a propos na przykład jakiejś relacji, w której był niedawno foch i brak rozmowy. Po prostu. Jeśli chodzi o 9 buław, to też jest to karta takiej zaciętości, słuchajcie, ciężkiej pracy i takiego poczucia, że już gdzieś jesteście blisko tej pełni, czyli właśnie 10 buław. Wybaczcie. Także powiedziałbym, że to może być intensywny miesiąc, w którym można wiele zyskać, wiele ugrać, najprawdopodobniej jeśli chodzi o kontakty z bliskimi lub w ogóle o jakieś ważne rozmowy. I teraz zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla Was Paź Buław,
który jest taki radosny i zadowolony, więc gdzieś bardzo dobrze, bo ta karta sugerowałaby, że jest gdzieś w Was taka dziecięca iskra ciekawości, radości, otwarcia się też, słuchajcie, na to, co inni mówią rzeczywiście, co mają do powiedzenia. Ale paź buław to jest w ogóle karta komunikacji, bo ona przedstawia takiego posłańca, jakiegoś messengera, powiedzmy. I tak jak już wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że to będzie miesiąc, w którym przebijacie się przez mur, i rzeczywiście umiecie do kogoś dotrzeć, porozmawiać, zaleczyć, wyleczyć jakieś fochy i jakieś niesnaski. Tak bym powiedział. Miesiąc komunikacji. Co do Was przychodzi? Zobaczcie, jest to z kolei karta Króla Monet, a Król Monet to przedstawiciel trygonu Ziemi, czyli byk, panna lub koziorożec. Oczywiście możecie sobie to odwracać, dlatego że to też może być Królowa Monet. W każdym razie jest to osoba, która jest majętna, jest wysoko postawiona, być może jest to ktoś, kto jest autorytetem lub sama siebie uznaje za autorytet. I to może być na przykład Wasz ojciec, Wasz dziadek, a może partner, z którym rzeczywiście tutaj będzie taka efektywna komunikacja i w ogóle takie poczucie, że wiecie, na czym stoicie, a to poczucie może też być związane z tym, że po prostu umiecie sobie zaufać. To, co sobie założycie, to do tego rzeczywiście dojdziecie. Czy to jest dieta, czy ćwiczenia, czy cokolwiek innego. Tutaj widzę w Was dużo takiej zaciętości i woli do walki, do starania się, ale też takiego spokoju, że jest to, o co się staracie, w zasięgu Waszej ręki, w zasięgu Waszych sił. I myślę, że to jest bardzo ważne. I tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi 4 monet. Tutaj jest przedstawiona jako gęś w ogóle, w otoczeniu jakichś klejnotów, złota i w ogóle kosztowności. Ale ta karta, tutaj patrząc na relacje i w ogóle na cały rozkład, mogłabym mówić o takim zacietrzewieniu się, takim uparciu się, dosłownie. Nieumiejętności wypuszczenia jakiegoś żalu, właśnie focha, nieumiejętności też odpuszczenia komuś lub sobie. Mam wrażenie naprawdę, że to jest bardzo ważny miesiąc, jeśli chodzi o Was i Waszych bliskich. Tutaj na przykład, jeśli były jakieś spory w rodzinie o pieniądze, nieruchomości, spadki, o to, kto na przykład będzie miał większy udział w jakiejś firmie i tak dalej, mam wrażenie, że tutaj gdzieś to wszystko jest załagodzone, dlatego że ta 4 monet odchodzi do przeszłości. Tutaj gdzieś będzie też w ogóle łatwiej gdzieś swoje zdanie tak jakby, może nawet nie przeforsować, ale udowodnić, przekazać. Mam wrażenie, że otoczenie też jest coraz bardziej przychylne na to, co do nich mówicie i to też jest ważne, bo przy tej 9 buław ewidentnie możemy mówić o jakichś konfliktach z przeszłości. Momento. Takich konfliktach blokujących Was bardzo i Wasze kontakty. I teraz zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta rydwanu. W tej talii jest akurat przedstawiona jako Baba Jaga, która gdzieś tutaj usidla sowę i kruka. I ta karta mówi z jednej strony o tym, że ruszacie z werwą do przodu, gdzieś macie tutaj dużo takiej energii i zaciętości, ale też, jak tutaj wcześniej powiedziałem, 2 ptaki są przez Babę Jagę gdzieś tutaj rzeczywiście usidlone, a wiadomo, że ptaki jest trudno złapać, są gdzieś tam, umieją latać, są ale odkrycie, gdzieś są szybkie i powiem tak, tutaj jest to informacja, że umiecie przejąć kontrolę nad czymś, co rzeczywiście ostatnio się wymykało spod tej kontroli. Te ptaki, szybko latające powiedzmy, trudno je złapać, zwłaszcza przez człowieka na przykład, czy przez Babę Jagę. Ale Wy gdzieś umiecie. Umiecie rzeczywiście tak tutaj zagrać, żeby rzeczywiście i wilk był syty, i owca cała. I przy okazji w ogóle, żeby sprawy ruszyły się do przodu. I teraz słuchajcie, dla Was jest w radzie karta 3 buław. To ważna karta, bo jest to karta bramy.
która rzeczywiście sugeruje rozpoczynanie nowych etapów, ale też słuchajcie, taką umiejętność spojrzenia z szerszej perspektywy na rzeczywistość i też na relacje z bliskimi. O co mi chodzi? Po pierwsze, ta rada sugerowałaby, żeby odpuścić, żeby wybaczyć, żeby rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że jedno z najważniejszych spraw, którą mamy w życiu, która nas w ogóle trzyma na świecie, to są po prostu relacje międzyludzkie. I tutaj nie chodzi mi o to, żeby sobie kogoś odpuścić, ale żeby tej osobie coś odpuścić. Oczywiście, czy tym osobom, jeśli rzeczywiście tutaj jest wykazana wola budowania tej relacji, tak bym powiedział. Trójka buław też mówi o tym, żeby zainwestować w wyjazd z rodziną, wspólny wyjazd z bliskimi. Gdzieś mam wrażenie, że to bardzo zacieśni wasze więzi. Czego nie robić, czego unikać? Unikać szóstki buław. A szóstka buław to karta zwycięstwa i triumfu. I tutaj powiedziałbym, że patrząc na cały rozkład, to mogłaby być informacja, żeby nie robić komuś pod górkę, dlatego że gdzieś wówczas, w cudzysłowie, psujecie sobie energię i też wam nie będzie wychodziło. No jak to się mówi, pod kim się dołki wkopie, no to się później samemu w nie wpada. I nie mówię tutaj, że tutaj nie wiadomo co robicie rzeczywiście, jakąś krzywdę innym, ale po prostu chodzi o to, żeby tak pobłażliwiej spojrzeć na bliskim w tym miesiącu, na bliskich. Też dlatego, że być może mają mniej doświadczenia a propos pewnych spraw życiowych aniżeli wy, albo mają mniej oleju w głowie, albo więcej problemów ostatnio i dlatego mogą różnie reagować na rzeczywistość. Jesteśmy tylko albo aż ludźmi i o tym trzeba pamiętać. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia i sprawdźmy, jaka będzie dla was ogólna energia w sierpniu. Przeszłość się kłania. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. No, słuchajcie, naprawdę czuję, że ktoś przychodzi, wraca po kolejną szansę. Jakiś bumerang. Jak wy się przedstawiacie? Co słuchajcie, z tym bumerangiem nie zawsze musi być coś naprawdę złego. Nie możemy tak patrzeć na rzeczywistość tylko i wyłącznie zero-jedynkowo, a już zwłaszcza na miłość, uczucia, relacje, bo nie tędy droga, słuchajcie. Nie wszystko jest tylko i wyłącznie białe lub czarne i ja też się tego uczę z wiekiem. Kiedyś myślałem zupełnie inaczej. I nie mówię tutaj o to, żeby się komuś podkładać w momencie, gdy ktoś nas krzywdzi, bo może wcale to nie jest krzywdzenie na zasadzie zero-jedynkowości, na zasadzie tego szarego pomiędzy białym i czarnym. Ale z głową słuchajcie, też żeby dawać innym i sobie szansę, jeśli rzeczywiście inni na to zasługują. Rada dla was. No dobra, słuchajcie, sama karta chciała wyjść i jest to diabeł, więc weźmy go. Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, oczywiście jeśli te czytania tutaj nie będą rezonowały, to sprawdźcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych albo też czytania dla znaków swoich partnerów, zwłaszcza jeśli chodzi o miłość lub osób, na których wam zależy. I teraz tak, zobaczcie z przełożenia, dla związków jest trójka monet i ta karta gdzieś przedstawia rzemieślnika, który dopieszcza anioła na szczycie katedry,
i jest to karta budowania silnych fundamentów. To tak jakby w tym miesiącu wasza relacja miałaby się zacieśnić, jakoś gdzieś tak się zbliżyć macie do siebie, tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś próbujecie nad tym pracować, nad takimi naprawdę podstawowymi sprawami jak zaufanie, rozmowa, słuchanie drugiej osoby, przyjaźń w ogóle, bo nie można stworzyć związku z kimś, kogo się nie lubi, a tylko czuje się pożądanie. Tutaj jest coś ku pracy. Ewentualnie dzieją się pomiędzy wami sprawy związane z pieniędzmi i z budową bądź remontem. Być może to was nawet trochę poróżnia. Słuchajcie, dla singli trójka monet z przełożenia może mówić o budowaniu czegoś od podstaw i patrząc na całość, wydaje mi się, że albo jest to ktoś powracający z przeszłości, albo zupełnie nowa relacja, która jest podobna, przynajmniej ta osoba, do kogoś lub czegoś z przeszłości. I wy tutaj troszeczkę stosujecie autosabotaż. Być może nie wszyscy są jeszcze gotowi na to, aby tworzyć jakąś głębszą relację. Może jeszcze trzeba odchorować coś z przeszłości lub sobie po prostu wytłumaczyć. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest 6 kielichów. I 6 kielichów może mówić o takim rozmarzeniu i troszeczkę bujaniu w obłokach. To na tej zasadzie jakby rzeczywiście do tej pory było coś na zasadzie pracujemy nad naszym związkiem, staramy się, albo ktoś się rzeczywiście ma starać, ale wcale tego nie pokazuje. I w tym miesiącu ma być taki, mam wrażenie, decydujący czas, żeby rzeczywiście to pokazać. Tutaj widzę, że wy macie się troszeczkę dystansować po prostu i czekać na czyjś ruch. Jeśli chodzi o 6 kielichów, to ta karta też mogłaby mówić o rozmarzeniu się i spełnianiu marzeń, które być może razem chcecie spełniać. A propos remontów, mieszkania, budowy. Być może realia są trudniejsze, aniżeli się wydawało i może was to troszeczkę do siebie na anty nastawiać. Jeśli chodzi o ogólną energię dla singli, to 6 kielichów sugeruje właśnie przeszłość, zaglądanie w przeszłość i albo wraca jakiś bumerang i chce robić ekshumację po prostu i do was wracać, starać się, albo wy nowo poznaną osobę porównujecie do kogoś z przeszłości i albo trudno jest wam zaufać, albo ta osoba w cudzysłowie nie dorasta do pięt komuś z wcześniej, ale trzeba się zastanowić tak na trzeźwo myśląc, czy rzeczywiście ta osoba z przeszłości była taka super i wasz związek, chyba nie, skoro się zakończył. Słuchajcie, jak pokazuje się partner lub partnerka, jak koło fortuny. I koło fortuny sugeruje nowy etap, łód szczęścia. To na tej zasadzie, jakby ktoś rzeczywiście nagle poczuł wiatr w 4 literach, i tutaj chce bardzo za wszelką cenę pokazać, jak to się stara i jak mu zależy. Ewentualnie ktoś po prostu potrzebuje kolejnej szansy, chce wybaczenia, albo tak jak już wcześniej mówiłem, zderzenie się z rzeczywistością a propos spełniania wspólnych marzeń, najprawdopodobniej a propos budowy czegoś, nowego mieszkania, nieruchomości, remontu, są inne niż się wydawało. I to wasz partner czy partnerka gdzieś was troszeczkę, mam wrażenie, próbuje wyciągać do góry. I to dobrze, bo gdzieś wychodzi na to, że się opiekuje wami. Słuchajcie, do singli przychodzi koło fortuny, czyli ten łód szczęścia, albo ktoś zupełnie niespodziewanie zza winkla wyskakuje, atrakcyjny, fajny i chce tutaj budować coś od podstaw, czyli nie przyspiesza, czyli gdzieś zachowuje się z szacunkiem do was i tak dalej, ale wy gdzieś tego nie bierzecie, dlatego że tak jak mówiłem, być może trudno jest wam zaufać, albo to koło fortuny mówi o tym, że wraca przeszłość i chce zostać już gdzieś i budować wspólną przyszłość na tej zasadzie. Jak wy się przedstawiacie w związkach i jest to karta 9 mieczy. Słuchajcie, 9 mieczy, zwłaszcza w zestawieniu z 6 kielichów, sugeruje
iluzje i właśnie szukanie dziury w całym. Nie wyobrażajcie sobie tego, że na przykład jeśli ktoś tam znika w pracy albo nie wraca od razu po pracy do domu, że ma od razu romans, bo wcale tak nie jest. Być może najprawdopodobniej gdzieś ma więcej tej pracy albo chce więcej zarobić, żeby więcej było na wasz remont, mieszkanie czy wesele na przykład. Ale w ogóle 9 mieczy sugeruje, że wy tutaj jesteście taką trudniejszą stroną w relacji, jeśli chodzi o problemy. Na tej zasadzie, że jest jakiś kryzys, bo na przykład remont wam się przedłuża i tak jakby wasz partner, wasza partnerka umie to jakoś sobie roztłumaczyć i po prostu zagryźć zęby i się uśmiechnąć, będzie dobrze, przeczekamy to, a wy trochę tak możecie mieć do narzekania, że tak powiem, taką skłonność. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 9 mieczy, czyli zamartwianie się, szukanie dziury w całym, albo dokładanie sobie problemów w momencie, gdy w ogóle ich nie potrzebujecie. I to jest związane z tym, że właśnie nowa osoba, która się pojawia, no to od razu gdzieś się skreślacie albo nie wierzycie w te relacje. I słuchajcie, to nie jest tak, że spotkacie się z kimś raz, dwa, trzy razy i już tutaj będzie przekonanie o tym, że razem będzie wspólna przyszłość. No nie, no tutaj trzeba kogoś poznać. Ale w ogóle też od razu z góry nie zakładać, że to nie wyjdzie. Z takim podejściem nie będzie żadnej relacji. 9 mieczy też mówi o tym, że macie nieprzespane noce i zagwozdkę, bo wraca ktoś z przyszłości. I wy nie wiecie, co z tym zrobić. Słuchajcie, w Radzie dla Związków jest karta diabła, a diabeł to, słuchajcie, jest kontrola. To jest takie, bycie w sytuacji bez wyjścia lub bycie takim uległym w stosunku do kogoś. I teraz tak, uwaga. Po pierwsze, jeśli chodzi o pogłębianie problemów, to nie róbcie tego, dlatego że najprawdopodobniej wcale ich nie ma. I mam wrażenie, że to wy możecie być taką stroną bardziej emocjonalną, z którą rzeczywiście trudno jest momentami wytrzymać. Taką nie być. Otwierać się na partnera, ale na jakichś zasadach, zwłaszcza jeśli to ma być wybaczenie czegoś i danie kolejnej szansy. Tutaj mają być zasady. Wy też macie mieć jakiś wpływ na to, jak wygląda wasza relacja. Karta diabła też mówi, żeby więcej razem się seksować, bo ostatnio może nie być na to siły lub czasu. Dla singli w Radzie ta karta diabła mówi o tym, żeby nie dać się ponownie zrobić w bambuko przez tę samą osobę. Po prostu krótko. Nie dać się zapędzić w kozi róg przez jakiegoś toksycznego osobnika lub osobniczkę. Ale też, słuchajcie, diabeł sugeruje, żeby nie być więźniem swoich myśli i przeszłości. Wypadałoby popracować trochę nad tym, co myślicie w ogóle o związkach, dlaczego nie wierzycie w miłość, albo dlaczego czujecie się niepewnie na przykład na randkach. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Słuchajcie, karta wisielca. Wisielec wisi do góry nogami, więc ta karta zmienia perspektywę i wypadałoby spojrzeć na drugą osobę po prostu też jak na człowieka, który też ma prawo do swoich emocji. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby dać się wykorzystywać i jakoś poniżać, ale żeby czasami przymknąć oko i zrozumieć drugą osobę, bo tutaj każdy ma prawo do swoich humorów, zwłaszcza jeśli się ze sobą mieszka, żyje czy jest. Tutaj też tak jakby zachować dystans i umieć odciąć rzeczywistość od takiego zachowania pod wpływem emocji i chwili. Jeśli ktoś skruchę tutaj okazuje, super, ale jeśli ktoś okazuje skruchę, to bardzo dobrze. Jeśli nie, to tutaj rzeczywiście się nie podkładać. O to mi chodziło. Jeszcze jedna rzecz. Unikać rutyny, zwłaszcza w sprawach łóżkowych, bo rutyna was może ostatnio zjadać. I dla singli czego nie robić, czego unikać?
ten wisielec mówi o tym, żeby unikać bycia w takim potrzasku. Słuchajcie, no nikt nie mówi, że tutaj w 2 dni kogoś znajdziecie do życia, do miłości i tak dalej, ale w ogóle warto poznawać nowe osoby, przyglądać się im, próbować, zastanawiać się, czy lubicie, czy nie, sprawdzać, jak wy się w takich sytuacjach randkowych pokazujecie, jak oni czy one. Ma się coś dziać, ma być jakiś przepływ, z kimś sobie pisać chociaż, no i gdzieś uwierzyć, to że się da. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? To znowu ten autosabotaż. Ryby, co tu się dzieje? Wrażliwce. Albo po prostu no w tym miesiącu tak jest, że macie momentami zachwiania takiej pewności siebie i w miłości, i w pracy. Co odchodzi do przeszłości? Może też dlatego, że coś nowego nie nadchodzi, albo trzeba wrócić po pracy już niedługo, na przykład po dłuższym urlopie, no i nie jesteście zadowoleni z tego powodu. Jak wy się przedstawiacie? Potrzebujecie zmiany, albo w ogóle te zmiany następują i trochę nie wierzycie w to, że te zmiany przyniosą Wam coś owocnego, że będą udane. Jaka jest dla Was rada? Uspokoić się trochę, ale to zaraz powiem więcej. Czego nie robić, czego unikać? No, momento. Rzeczywiście jakiś nowy etap nadchodzi, albo w ogóle nie nadszedł i z tego powodu się źle czujecie. Ale może też nie do końca, słuchajcie, bo sprzeczność się troszeczkę pojawiła w tych kartach. Bo zobaczcie, z przełożenia jest karta koła fortuny. I koło fortuny to odmiana losu. I według mnie to może znaczyć, że na przykład ktoś po właśnie dłuższej przerwie wraca do pracy i nie do końca, patrząc na cały rozkład, dobrze się z tym czuje. Ewentualnie jest na horyzoncie nawet szansa na coś innego, ale wy tego nie bierzecie z obawy przed tym, że po prostu zmienicie na gorsze. Koło fortuny sugeruje o tym, że raczej tutaj wszystko się kręci tak jak trzeba, więc na pewno jest więcej aniżeli mniej, a chociaż być może chociażby na zero, ale nie widzę jakiegoś minusu tutaj, na pewno nie finansowego. Bardziej jeśli chodzi o wasze podejście, motocykl na potwierdzenie, zwłaszcza, to znaczy bardziej jeśli chodzi o wasze podejście do pracy, do spraw zawodowych, to tutaj widzę jakiś minus. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Królowej Kielichów, a Królowa Kielichów to przedstawicielka trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby. I gdzieś wychodzi na to, że gdzieś tutaj jesteście w swojej energii. Najprawdopodobniej jesteście w miejscu, które daje Wam bezpieczeństwo zawodowe, finansowe, ale może nie do końca gdzieś spełnia Wasze oczekiwania albo
nie do końca spełnia Wasze potrzeby realizowania się, na przykład artystycznie. Tutaj tak mi przyszło do głowy, patrząc na cały rozkład. Królowa kielichów może w ogóle mówić o tym, że macie zbyt za lekką rękę do wydawania pieniędzy w tym miesiącu i możecie być osobami zanadto hojnymi. I no tutaj raczej bym nie polecał. Inni mogą to wykorzystać, na przykład koleżanki chcąc pożyczyć pieniądze. Tutaj raczej powiedziałbym, żeby wypadało je przy sobie przytrzymać. Pieniądze. No i zobaczcie, przychodzi do Was karta 8 mieczy, czyli karta autosabotażu. Karta poczucia, że no na przykład jesteście niewystarczająco dobrzy, że nie podołacie nowym wyzwaniom, albo że rzeczywiście zmiana gdzieś nie wyjdzie, że trzeba będzie wrócić do poprzedniego miejsca pracy, ale już na przykład nie będzie takiej możliwości. Tutaj jakieś czarnowictwo gdzieś tutaj bym powiedział, że uprawiacie. Ewentualnie znowu podkreślę to, że po prostu szukacie dziury w całym i przejmujecie się sprawami zawodowymi bardziej aniżeli trzeba. Znaczy w ogóle nie trzeba. Za bardzo emocjonalnie podchodzicie do tego, co się dzieje w pracy. Na razie nic Wam nie grozi, tak bym powiedział. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi trójka monet, a trójka monet to jest albo właśnie budowanie nowego etapu, który, jako że ta karta odchodzi, na razie ten nowy etap nie nadchodzi, być może dlatego, że Wy się go obawiacie, tej zmiany. Ewentualnie tu jest informacja, że ktoś z Was może rzeczywiście czuć taką niechęć do swojej pracy, dlatego że nie rozwija się dalej, nie rozwija swoich umiejętności, nie uczy się niczego nowego, albo nie robi czegoś związanego ze swoją pasją, bo obawia się postawić wszystkiego na jedną kartę, na przykład. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta śmierci. Ja bardzo lubię kartę śmierci, bo ona mówi o transformacji, odświeżeniu i gdzieś tam nowym etapie. I w połączeniu z kołem fortuny jest to informacja, że rzeczywiście jakiś nowy etap, który ma nadejść lub który Wy chcecie stworzyć, na przykład aplikując do innej firmy, gdzieś tam o stanowisko jakieś, no to ma szansę, w sensie to jest dla Was, to ma szansę być owocne w przyszłości. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Niewątpliwie część z Was potrzebuje odświeżenia, na przykład zmiany pracy lub stanowiska. I o tym trzeba w obecnym miejscu pracy porozmawiać, bo może pracodawca nawet nie wie, że Wy chcecie nauczyć się czegoś nowego i zajmować się dodatkowym albo zupełnie innym działem. Tutaj zobaczcie, w Radzie jest karta dwójki mieczy, a to taka zamknięta postawa, która jest takim utknięciem w strefie bezpieczeństwa. Nie będę walczyć o inne stanowisko, nie będę rozmawiać o pieniądzach, nie będę gdzieś ryzykować aplikując do innej firmy i czegoś takiego unikać. W ogóle dwójka mieczy sugeruje, żeby unikać takiego utknięcia w czymś, co nie daje Wam rozwoju i zadowolenia. Trzeba próbować. Mam wrażenie, że w obecnej pracy jest coś do uzyskania, do osiągnięcia. Tylko trzeba pogadać z szefostwem. Jest na moim kanale czytanie pod tytułem Co nowego przyjdzie do końca roku. Tutaj gdzieś będzie na pewno podlinkowane. Dwójka mieczy też nie wydawać pieniędzy na głupoty, na takie polepszacze nastroju na przykład, jak kolejna para butów, samochód, konsola do gier, coś co naprawdę bez tego się obędziecie. I też nie pożyczać kasy. Dziewiątka monet jako informacja, czego nie robić, czego unikać. Powiem tak. Wypadałoby przytrzymać przy sobie pieniądze, umieć się też cieszyć małymi rzeczami, dlatego że gdzieś dzięki temu być może możecie odłożyć więcej pieniędzy i w przyszłości zainwestować w jakiś kurs na przykład podnoszący kwalifikacje, a dzięki temu w przyszłości będzie inna praca, większe zarobki i tak dalej. Tak bardziej perspektywicznie trzeba by było pomyśleć. Tak bym zasugerował. Gdzieś tutaj pamiętać, że być może
wolelibyście, czy wolałybyście egzotyczne wakacje daleko i full wypas, ale gdzieś może w kraju czy u rodziny za miastem też da się odpocząć, a wówczas można odłożyć pieniądze i zainwestować w siebie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomożecie mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.